Dzień dobry, cześć i czołem, kanał Coffee Doctor, Bartek z tej strony, cześć. Po live'ie, który był we wtorek, poradnikowym, było dużo pytań o problem z Niwoną łamane Melitą z komunikatem dosyp-ziaren. Trochę tak pokrętnie wam to tłumaczyłem na live'ie, bo nie miałem przykładu, a że mam akurat Niwonę, co prawda to jest reklamacja jakaś, tutaj problem jest ze sterowaniem napędem. Niestety boję się, że to jest elektronika, ale jeszcze tego nie wiem. I tak muszę się dostać do przekładni, więc pokażę wam, o co tu chodzi i co pierwsze należy sprawdzić, jeśli ekspres, mimo tego, że ziarna są, mimo tego, że kejki robi dobre, to pokazuje komunikat dosyp ziaren. Także akurat podjechał kurier, oczywiście śmialiśmy się na Discordzie, że jak tylko zaczyna nagrywać, to podjedzie. Voila! Także odbiorę paczkę i wracamy do tematu. Jestem, słuchajcie, kręcimy. No co, żeby usterka. W tym ekspresie akurat jest problem ze sterowaniem przekładnią, coś się zrypało, ale zakładamy, że jest usterka, sypiecie kawę, on mieli na każdym poziomie, jaki nie ustawicie mocy i wywala wam. Mieli kawę, zamyka zaparzacz, zaczyna pompować, przerywa, wywala suche fusy i pokazuje dosyp ziaren. Pokażę wam, co pierwsze należy wtedy sprawdzić, moi mili. No co trzeba zrobić? Trzeba ekspres rozkręcić, to jest podstawa. Było wielokrotnie. No ale. Obie kamery, światło jest. Odkręcamy. Odkręcamy tył, od tego zawsze przy Niwonie zaczynamy. 1, 2, 3, 4 i 5. Dobra, to mamy. Jeszcze od razu możemy sobie odkręcić przedni kręt od obudowy, bo będziemy musieli ją ściągnąć. I co? Klapka kawy na bok, klapki całe. Bierzemy jakiś śrubokręcik i delikatnie, tradycyjnie już, słuchajcie, podważamy. Najpierw zdejmujemy tył, czyli tu, szpikulec, delikatnie, żeby tych dziurek nie niszczyć, bo i po co. No i widzicie, to jest właśnie, bo to jest jeszcze ekspres naprawiany, jak jeszcze zajmowaliśmy się wysyłkami. I zobaczcie, co się dzieje z tymi ekspresami, jak one fruwają w tych paczkach. On co prawda był odkurzony, pozbawiony kawy, ale być może klient już tej kawy nie odkurzył, wysyłając z powrotem do reklamacji. Więc zaraz zobaczycie, wszystko tu się sypie kawa. Tu się wielkie zło nie dzieje oczywiście, ale no ja go dobrze odkurzyłem. Co mi tu za SMS-y? Alert RCB, burzę dzisiaj, kryjcie się. No ale widzicie, wszędzie jest kawa, był pięknie odkurzony, no ale nie jest to wielkim problemem. Zdejmujemy górę. Raz, dwa z tej strony. Uważając na klapkę, tu już ładnie wychodzi, tu się samo odpięło. To teraz tu. Tu macie dwa otwory. Te. Raz, dwa. Delikatnie tutaj podważamy, żeby nie pokaleczyć plastiku, tu nie trzeba używać siły. No i wyciągamy pokrywę. Jak mamy wyjętą pokrywę, to taka, kurczę, kopnij w kamerę, chłopaku. Taka szybka instrukcja rozbierania, jeszcze tu śrubka, zwana też wkrętem, w lewo. Mamy. I obudowa do przodu. Wypinamy, prościej jest z elektroniki moim zdaniem, wypinamy czujnik. Widzicie? O, i wypinamy wężyk. I jesteśmy na przekładni, na temacie przekładni. Czekajcie, odłożę sobie. Teraz więcej światła damy, żebyście widzieli środek. No i co? Żeby wyjąć przekładnię, trzeba wyjąć zaparzacz. Czyli ten bok. Zaparzacz akurat ustawiony w pozycji neutralnej. Więc wyjmujemy. A cóż on tak ciężko wychodzi? Przecież na bank był smarowany. Możemy mu trochę pomóc. Czy on jest odpięty? A bo on nie jest odpięty. Czekajcie. Niby jest w neutralnej pozycji, czy nie? Nie jest w neutralnej. No to musimy go odpalić. To go odpalamy. Czyli wajcha. A czemu ta wajcha nie chce iść? Ajajaj. Nie wyjdzie nam teraz. Dobra, mniejsza. Wyciągniemy przekładnię. Nie rozbierając zaparzacza. Chociaż poczekajcie, może by go ustawił. Może by go ustawił. O, poszło. Dobra, chaos. Nieprzygotowany. Wziąłem ten ekspres na żywioł, żeby wam pokazać to, o czym była mowa na live'ie. No to co, wkładamy tackę. I teraz musimy patrzeć na to, jak się zaparzacz ustawia. On wywala błąd 8 za każdym razem.
No ale lecimy, do prądu włączony. Cofaj. O! A teraz się uruchomił oczywiście, nie wyskoczył błąd 8, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby wyjąć, słuchajcie, zaparzacz. Bo do przekładni dostajemy się od wewnątrz. Czemu on tak mocno siedzi? O, mamy to. No i teraz oczywiście ekspres zadziałał, ale on mi wywalił kilka razy błąd 8. No ale nie o tym dzisiaj, o błędzie 8 było nieraz. Trochę porządku. I lecimy. Chcę go jak najszybciej rozebrać, dlatego tak chaotycznie to robię. Bo chcę wam pokazać, o co chodzi z tym dosypziarem. Gdzie pierwszego błędu szukać? Oczywiście, o tym już było. Pierwsze co, jak już rozbieramy też ekspres, to wyciągamy młynek, rozkręcamy żarna, czyścimy młynek. Zaraz wam to pokażę. Ale pokażę wam przede wszystkim, gdzie jest ten podstawowy problem pod tytułem ekspres każe dosypać ziaren. To najczęściej jest ten problem. Taki ekspres naprawiałem, tak jak mówiłem na live, słuchajcie. Albo w poniedziałek, albo jakoś w piątek, już nie pamiętam. Jeszcze stoi do odebrania. Zapraszam, drogi kliencie, po odbiór. A teraz tym Parkside'em nieszczęsnym, według niektórych, odkręcimy wszystkie wkręty. Mamy. Tu trzeba wszystko praktycznie poodkręcać, poza tymi najwyżej. Tych sobie nie odkręcajcie, bo przez pomyłkę wiele osób odkręca to. Potem jest ciężko to przykręcić. Tego nie ruszamy, tych dwóch wkrętów. Tu mamy, klapka już chyba do wyjęcia, czy jeszcze gdzieś się trzyma śrubeks? Tu cię jeszcze trzyma śrubeks. Ostatnia, klapka wychodzi. Jak widać, zawór drenażu był wymieniany, wszystko jest czyściutkie, przekładnia była regenerowana. Rzadko się zdarza taki problem, ale się zdarza. Ej, nie trafił. Ostatnia. O ile dobrze kojarzę, tu wykręcona. Sprawdzamy, czy wszystkie wykręcone. Spojrzę sobie na podglądzie. Tu wykręcona, tu wykręcona, tu wykręcona. Wszystkie wykręcone. No to idziemy na tą stronę. Żeby łatwiej wyciągnąć przekładnię, to ja sobie zawsze jeszcze luzuję elektronikę na tych dwóch wkrętach. Jeden i drugi. Wyciągam sobie elektronikę tutaj. O, niech sobie tak wisi. Teraz wszystkie przewody trzeba porozpinać. To już było nieraz i już wam pokazuję i 7 minut, trochę mało. Trochę mało tego filmu, bo tu już właściwie jesteśmy na etapie dojścia do tematu, który powoduje problem. Ale jeszcze będzie o młynku. Najczęściej pamiętajcie o zdjęciu tego wężyka, bo jak on wam się łamie, to trzeba kombinować albo wymieniać całą podstawę. Więc ja wezmę to lewą ręką, bo taką ręką się posługuję na co dzień. Można teraz złapać, to nie tu u samego dołu, tu złapać delikatnie, żeby nie pociąć tego wężyka, wyciągnąć. Chodzi o to, żebyście tego pipka nie złamali. No bo będzie problem. Trochę porządku. To mamy wypięte. I jeszcze musimy... Właściwie nie musimy. I zobaczcie. Tu macie mikroswitch, który jest wciskany przez zaparzacz. To wam wytłumaczę, jak to działa. Mikroswitch, który jest wciskany przez zaparzacz tym elementem. Jak wkładacie zaparzacz, wewnątrz są takie dwa guziczki, wtyczki. One wciskają, czekajcie jak to idzie, jakoś tak. Wciskają tutaj te dwa elementy. Inaczej nie ruszycie tą wajchą do zapinania zaparzacza, więc jak one wcisną wam te dwa elementy, ten i ten, to możecie zamknąć wajchę. O. Teraz chodzi bez problemu, bo jest odblokowana. I patrzcie, ten switch jest wciskany przez ten element. To jest, tak ekspres wykminia, widzicie jak on się rusza? Tak ekspres kmini, że jest włożony zaparzacz. Dlatego jak zaparzacz jest zablokowany, nie w pozycji neutralnej i na siłę szarpniecie tym, to się tu wszystko wykrzywia i potem już nie widzi. Nie działa. I trzeba wymieniać tą tyczkę czasami, tą, już nie muszę tego tak pokazywać, tą, tylko że tej tyczki się nie da kupić z tego co ja pamiętam. No i się robi problem, albo z odzysku, albo cały zaparzacz nowy, co jest kosztowne. Więc ten switch jest wciskany przez ten pipek i wtedy ekspres wie, że włożyliście zaparzacz. Natomiast ten switch jest wciskany przez ten element podczas zamykania się zaparzacza. On dojeżdża tutaj. Mogę wam to pokazać, bo zaparzacz idzie o. Mamy to. Zaparzacz wchodzi tak. O, tak wygląda to. Tylko oczywiście to jest wewnątrz ekspresu. Tak to wygląda i zaparzacz zamykając się podjeżdża
tym elementem, wciskając ten mikroswitch. Ostatnio jak wymieniałem ten mikroswitch, w ogóle, słuchajcie, nie reagował na wciśnięcie, nie zwierał, bo to jest prosta zasada. Jak go wciśniecie, ma 3 końcówki. Jak jest podłączona pierwsza i druga, jak go wciśniecie, to zwiera, jak jest wyciśnięty, to rozwiera. Jakby było odwrotnie, to ten kabel byłby podłączony tu. Tak to działa i to rozwiązuje w 90% przypadków, nie we wszystkich, problem braku ziaren w melicie i w niwonie. Tu akurat na przykładzie niwony. Czasami bywa problemem to, że wyrobione są sprężyny w zaparzaczu. Te, na których tu pracuje ten tłok. O, widać. Jak one chodzą za luźno, czasami głupieje ekspres. Rzadko się to bardzo zdarza, ale się zdarza. Tylko ważna rzecz. Należy zacząć. Sprawdzenie mikroswitcha. Banalne. Tylko pamiętajcie też jedną rzecz, bo bardzo często są te pytania u nas na grupie na Facebooku, do której oczywiście Was zapraszam. Link macie w opisie. To jest najsłuszniejsze miejsce do porad. To, że ten switch działa, nie znaczy, że on jest ok. Pamiętajcie o tym. Pikadełko. Dotykamy tu i wciskamy mikroswitcha, tylko nie mam czym. Tu. O. Tak możecie sprawdzić. To jeszcze trzeba dotknąć bagietą porządnie. Tu i tu. Dobra. Ja się nie pozbieram tutaj nigdy w ten sposób. I wciskamy. I nie działa. Widzicie? No co jest? Co za głupota? Co, tu też ten mikroswitch jest uszkodzony? Naprawdę? Niemożliwe. Te bagiety są zaśniedziałe, więc może być tak, że ja muszę mocniej je docisnąć, żeby zadziałały. Czekajcie. Cyk, jedną tu, drugą tu. No jak zetknę ze sobą, to piszczą, tak? I wciskamy. Słyszeliście, piszczy, ale to nie znaczy, że ten switch jest ok. Warto go wymienić na nowy, bo on może mieć wyrobiony ten skok wciskania i po prostu nie dociska go dobrze zaparzacz, że musi być za głęboko wciśnięty, po prostu warto go wymienić na nowy, jeśli jest taki problem. Ale podstawowa rzecz, poza tym switchem jeszcze, to jest wyciągnąć, słuchajcie, młynek. I to Wam pokażę na szybko i powiem Wam, na co zwrócić uwagę, bo bardzo często mnie ostatnio pytacie, nawet na live pytaliście o kulę z ekspresu. Zabieramy kawę, przy okazji tu. Przy okazji tu. Pokrywa młynka, tu wkręt, tu wkręt. Na wariata. Na wariata. Odkręcamy. Zdejmujemy, wieszamy sobie tu, wyciągamy gąbeczkę, jeśli jest. I teraz możecie zrobić to w taki sposób, że nie musicie nic rozbierać. Czekajcie, bo jedzie do mnie kolejny kurier. Musiałem odebrać, bo to wasza kawa ciężka. Kopułkę młynka mamy, pokrywę młynka mamy odkręconą i bez wyciągania młynka jest metoda, żeby to wyciągnąć. Słuchajcie, taka prosta. Chcę Wam pokazać, jak to robić prosto. Czyli wykręcacie sobie ten wkręt, żeby móc sobie odgiąć tą obudowę trochę. I teraz jak Wam to pokazać, żeby tu czegoś nie zniszczyć. Tu siedzi młynek. Odkręćcie go sobie na maksa. Nie jest to bezpieczne, co robię, no ale poświęcę się. Odkręćcie go na maksa. I teraz uwaga, ja to postawię. Jak odkręcicie na maksa, to będziecie mogli wyjąć górne żarno. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale nadzieja matką głupich, jak mawiają. No już powinno wyjść, czemu nie chce wyjść. Odkręcone jest na maksa. Spróbuję Wam to pokazać taką najprostszą metodą, ale nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, muszę wyjąć pokrywę. I z tą pokrywą jest zabawa, słuchajcie. Przy zdejmowaniu tej pokrywy uważajcie. Ona ma tutaj takie znaczniki, gdzie są zapinki. Tu i jeszcze gdzieś powinno być. I tu. Tu musicie podważać od tej strony i od tej, żeby to ściągnąć. Widzicie młynek? I teraz ważne. Tu widać kulkę. Widzicie? Ona jest na takiej sprężynce wsadzona. Nie może Wam zginąć ani kulka, ani sprężynka. Wyciągacie żarno. Mamy. Też było czyszczone. Widać? I zanim wjedziecie tu odkurzaczem, najlepiej jak Wam nie schodzi ten element. O.
Jego można zdjąć, ale my nie będziemy. Wyczyśćcie najpierw młynek. Tu widać namieloną kawę. To się nasypało chyba przed chwilą. Wyczyśćcie młynek, bo brudny młynek też potrafi powodować problemy pod tytułem dosyp ziaren. Składamy młynek, bo tutaj jest czysty. Kwestia tylko odkurzenia kawy. Skręcamy. I też częste pytania. Jak nie rozbierzecie tego w diabły, to macie znacznik. Jakie jest oryginalne ustawienie? Widać. Te dwie krechy srebrne muszą się zgodzić. Bardzo często pytacie o oryginalne ustawienia młynka. No i co, słuchajcie, i trzeba to teraz poskładać. Ja nie będę tego składał, bo ja muszę dojść ładu z tą przekładnią. Reasumując, switch odpowiedzialny za aż trzpot na czole. Za co? Za komunikat dosyp kawy. W jaki sposób? Ja nie będę wam teraz tłumaczył, jak to działa, bo nawet szczerze mówiąc do końca nie wiem. W taki sposób, jak dojeżdża tutaj ta wajcha zaparzacza, to ramię zaparzacza, dojeżdża tu wciskając ten switch, on sprawdza, czy jest wystarczająco kawy namielone. Jeśli stwierdzi, że coś jest nie tak, albo ten switch nie działa, nie ma opcji, będzie wam pokazywał dosyp ziaren kawy. Jeśli nie widzi wam zaparzacza, albo jest problem w tym switchu, bardzo, bardzo rzadko, albo jest problem w zaparzaczu, bo ktoś kręcił nim na siłę. Tyle, moi mili. Ja się biorę za sprawdzenie, o co tu chodzi, mniej więcej wiem, o co chodzi. Bo on w tej chwili raz się uruchamia, raz wywala błąd 8 od razu na starcie, próbuje kręcić do tyłu. No i się zapiera to ramię, które jest do ciągnięcia drenażu i wywala błąd 8, bo nie może kręcić. Prawdopodobnie tutaj chodzi o prądy na silniku. Muszę to rozebrać, muszę to wyczyścić, muszę może wymienić silnik, może całą przekładnię, zobaczymy. No jest to gwarancyjna naprawa, więc będę tutaj dalej walczył. Trochę porządku, słuchajcie. Przypominam wam, moi mili, o kawkach. Coffee Doctor zielona, 85% arabiki, 15% robusty. Kawa delikatna, kawa taka zbalansowana, najdelikatniejsza z tej palety. To teraz idąc w drugim kierunku. Mocna dzida, nazwa handlowa, 90% robusty tym razem i 10% arabiki. To z kolei jest kawa bardzo mocna, ale to nie jest kawa, która, nie wiem, wywali wam serce na lewą stronę. No trzeba z nią uważać, jeśli nie ma się odporności na kofeinę. Bardzo chwalona przez widzów, przez klientów. Specyficzny smak. Pamiętajcie, robusta ma specyficzny smak. I ważna rzecz, bo często mówicie, że robusta jest kwaśna i podła. Podła robusta jest kwaśna i podła. To nie jest podła robusta. I jakby środek tej stawki, Coffee Doctor czerwona, 60% arabika, 40% robusta. Taki balans pomiędzy mocą a delikatnością. Wszystkie te kawy są dobre, więc żadna z nich nie jest, słuchajcie, kwaśna. To ważne, bo pytacie o to często. Żadna z tych kaw nie powinna być kwaśna. Jeśli jest kwaśna, to kręćcie młynkami, bo żadna z tych kaw nie jest kwaśna. Grupa na Facebooku wspominałem, serwer Discord, przypominam, dostęp do serwera Discord dla osób wspierających kanał na najwyższym poziomie. Wszystko macie opisane na kanale pod zakładką wsparcie kanału. Zresztą z tego co pamiętam, jak się wchodzi na kanał, to on od razu pyta, czy chcesz wesprzeć. Możecie sobie tam kliknąć, możecie sobie poczytać. Na Discordzie jest nas już kilkadziesiąt osób. Gadamy tam o wszystkim, nie tylko o ekspresach, ale możecie popatrzeć, jak pracuję. Raczej codziennie jestem tam na wideo. Chyba tyle. Pytaliście na live o to często, a ja w zeszłym tygodniu naprawiałem ekspres na tą usterkę i zapomniałem, więc macie teraz odpowiedź, gdzie najczęściej tkwi problem w tym oto mikroswitchu. Tyle, moi mili. Nie wiem, czy ten film to jest film sobotni, czy bez dubli, więc albo miłej środy i długiego weekendu, albo miłej soboty życzę, nie wiem. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się. Cześć!